Dzień dobry. Kolejny fajny weekend w Irlandii. Zapowiada się cieplutki dzień. Tak sobie tutaj stoimy nad jeziorkiem. Edytka jeszcze śpi, jest co prawda 7:30, także na pewno ktoś zaraz jeszcze powstaje. Także kawusia. Zobaczymy, na pewno dzisiaj coś porobimy ciekawego. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Możecie podzielić się w komentarzach, gdzie wy spędzacie wasze wakacje, albo gdzie będziecie spędzać wasze wakacje. Głównie jeśli chodzi o podróże kamperem, campervanem, przyczepą kempingową i tak dalej. Dzień dobry. Zapnij, to nie ta grupa. Kurwa, nie ma 8. Cześć, Edzia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tiku ją złapał. Fajny dzień się szykuje. Będzie dzisiaj co robić, co? No, zaraz trzeba się ogarnąć, zjeść śniadanie, potem robić tego, jak on się nazywa. Movera. Movera trzeba ci naprawić, no. Kaczuszki i łabędzie już biegają sobie. Dużo jest strasznie malutkich. O, wystraszyły się. Szkoda tylko, że na tym jeziorze nie można żadnych łódeczek ani tej, bo wyciągnęlibyśmy paddleboarda i spróbowalibyśmy na tą wysepkę tam dopłynąć, zobaczyć jak tam jest. No ale nie wolno. Nie bez powodu takie zasady dali, także trzeba to uszanować. Kurczę, naprawdę mam nadzieję, że w tym roku chociaż trochę lata zaznamy, bo do tej pory straszna była pogoda. Dlatego też vlogów nie ma. Po prostu jak pada, czy jest brzydko, no nie mamy najmniejszej ochoty nawet cokolwiek kręcić. Także przepraszamy bardzo, ale jak jest słoneczko, to się dusza raduje, od razu się lepiej wszystko robi. Ale czyściutka woda, oj, oj, oj. I płytko. Tutaj do pasa może? W ostatnim odcinku mówiłem wam, że będę zakładał Victrona i żeby podpiąć rozkładany panel solarny do kampera, ale kurczę, niestety zapomniałem sobie zabrać złączek XT60. Zabrałem lutownicę, zabrałem wszystko i nie zabrałem złączek. Także, a bez tego nie mam jak podłączyć panela do Victrona. No szkoda. Next time. Naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię na wyjazdach weekendowych coś pogrzebać sobie. U siebie, u innych. Częściej u innych niż u siebie. Przynajmniej się człowiek na coś przyda, a ktoś się inny ucieszy, prawda? Coś się porobi. No dzisiaj u Roberta zrobimy tego movera, ale to troszkę później. Troszkę się ociepli, dziewczyny wstaną i dopiero można się będzie tam położyć i coś porobić. To śniadanko będzie, tak? Kiełbacha. No masz, to musi być. O, no. Gotowe. Tak. Szef kuchni podaje. Edytka już stała, proszę. Tak. Ujęcie. Twoje się nie świecą. Masz mojego siniaka. Chyba nie, ty schowaj. Przyjebała w rower. Wiesz co, ja mam browser, ale nie... A kupiłeś Parkside'a zestaw? Tak, teraz. No nie są drogie, a 65 euro teraz w cenie był. dla naszych potrzeb to jest kurde. Czyli co, robimy movera? Żeby się dostać do tych śrub, muszę ściągnąć tak tą obudowę, No. żeby wykręcić, widzisz, tu silnik tam, Odbieg. No i co ten Daniel by zrobił? przykręcony do tego. To jest złodziejstwo. Bo koniec Mówię, takie główienko. Pali się w tym tylko silniczek, co za parę euro można by taki kupić. To oni taką całą część sprzedają. Ile? 359 euro. 359 euro. To jest złodziejstwo. Co się z tym ślimakiem może stać? Nic. Silnik się tylko pali. Jemu właśnie spalił się z tamtej strony, znaczy z tej strony się spalił, z tamtej strony ma jeszcze dobre. Złodzieje to są. Ty masz trumy, tak? Truma. Truma Mover SE. Nasze gwiazdy. I nasza gwiazda, o, czarna. czarna owca. Cześć, Koral. Co dalej, to nie to? O, jest. Co, obudowa zdjęta. A śrubki, pokażę, ja wyciągnę. Mam jeszcze jedno. Dobrze, czekaj. Jedna, druga, daj.
No te trzeba teraz wybić. Żeby osłonę ściągnąć. Masakra. Aha, to są te piny. Tak. Te piny się wybija. No. No, że to nie jak ci się wydaje, musi... Tam nie będzie. Masz tabletkę. To są takie plastikowe piny, które musisz wybić, żeby te boczne osłony zdjąć. Trzeba wykręcić tak tą śrubę. Drugą. Dobra, żeby uwolnić cały mechanizm. I żeby wykręcić potem te śruby, widzisz? Żeby wyciągnąć silnik. Mhm. To zmęczony, później musisz odespać przecież, no weź całą noc nie śpi, wiesz. Tylko tak, gdzie pies? Nas też się śmieją w to, że do kampera nie gadają, Śruby z tulejkami ślizgowymi, widzisz? Wiesz? A, tak. Dystans taki są, żeby... Tak, żeby się jeździło po tym mechanizmie. O, i teraz wychodzi, tak? Teraz trzeba by cofnąć ręcznie manualnie, żeby odkręcić śrubki. Nic nie dopowiem. Tego i tak się nie da rozwiązać. Widzisz, to jest tak ciulowo, i żeby kabla nie uszkodzić od silnika. I teraz muszę tu klucz wsadzić, Mhm. żeby wyciągnąć cały mechanizm, a później tu rozkręcić. Najpierw muszę tu rozkręcić te śrubki, nie? Albo silnik jest z tej strony? Silnik jest tu w środku. Tak. On jest, żeby wiesz, nie zamógł, nie? No. W środku w obudowie. One wlazły przebiorę, opłonowy, nie? Bo ja tutaj zabezpieczyłem to taką, A, żeby jest... bo ja silnik musiałem ściągnąć, dlatego że blokowało się zębatki, nie mogłem wtedy manualnie dosuwać, mówię. No. I musiałem silnik ten stary wykręcić, bo tutaj są mechanizmy takie, to są śrubki od silnika, a tu jest jeden talerzyk, są takie 3 zębatki ślimakowe, jest drugi talerzyk i znowu są 3 zębatki ślimakowe. A się silnik zatarł i nie mogę manualnie dosuwać, bo tu jest ta manualna nie? blokował się cały. Blokowa, bo tu jest ten kluczyk, żeby można było właśnie cofać ręcznie. I blokował, ja musiałem ten silniczek wyciągnąć i zrobić taką, żeby tam wiesz, kurz nie wlatywał, nie? Tak. To jest to samo, tylko jest silnik, nie? Ani głowa często O tak. No. Tu był przykręcony silnik na te śrubki. kilka miesięcy mi coś złapie. A silników samych nie sprzedają. Gazi nie ma. Złodzieje. No. Naprawdę. A, to też jest, widzisz, przykręcone na śrubkach, widzisz? Do tej obudowy. Do tej obudowy. Stoję, deszcz pada, ja stoję. O, właśnie. Ale za Właśnie, to było genialne. To było to. I widzisz, i tu nie można wkrętarką, tak jak mówiliśmy wtedy, bo się wyrabia ta siódemka, już prawie wyrobiony, to jest jakiś miękki metal, widzisz? Mhm. Tu. No, dlatego trzeba używać tylko klucza. Nie wkrętane. Ręcznego odsuwanie. O widzisz, teraz te zębatki tam w środku wchodzą. Tak, no jest słychać. No. Przekładnia cała jak pracuje. Wilkę mogę zostawić, bo się przyda. Przekładnie też mogę zostawić, bo się awaryjnie może kiedyś przyda do czegoś, nie? No. Ten element w sumie, Ale wiesz co, nawet byś go nie musiał ściągać, tylko No założyć właśnie. to. No, to ściągnąć. Po co się męczyć? Jeśli tam nie ma luzów, nie jest Nie ma, wyrobione, tylko to dokręcić tamtą śrubkę, co popuściłem. Bo to jest wszystko to samo. tak, w ten sposób właśnie. No. Nawet nie będę tego odkręcał. Nie wymieniaj tego. Nie ma sensu. Tylko tego imbusa dokręcić. To popuściłem. To widzisz, nie muszę wypinać tego ringa. No, problem z głową. Dlatego ja nie chciałem tego tu rozpinać, nie? No. Cześć, smar. W zestawie był smar. No za 350 to dobrze, że chociaż smart dali, wiesz? Ja cię. W ogóle rzeczy do kamperów, do przyczep, okna i tak dalej. Ale tamten zestaw, co kupiłem, co nie przyszedł, co zaginął, to nawet nie miał smaru, nie miał nawet gumki nowej, nie? I zaślepki. I też kosztowało 359 euro. Nie? No i co, teraz byśmy musieli podłączyć kabelki, Tak, i sprawdzić, czy... w którą stronę ciągnie. Nie? I tam są przewody w środku? Bo ten duży motor to jest do jazdy, nie? Tak, no tutaj jeden przewód Ten odpięłeś. jest do dojeżdżania rolek. No bo teraz o to chodzi, że trzeba go odpowiednio podłączyć, żeby obie rolki dosuwanie działało w tą samą stronę. Tak. One nie są chyba oznaczone kolorami nawet, nie? Są. Są, ale nie pamiętasz jak było, gdzie był plus, gdzie był minus. Sprawdzimy. Znaczy się na silniku jest plus minus. No to podłącz według koloru. Oznaczenia są, nie?
plus, minus, widzisz? No. To podłącz według koloru Tak, kabli zobaczymy, i tak, zobaczymy wtedy. Jeszcze tak dla kogoś, kto jeśli macie jakąś trumę i wasz pilot jest rozwalony, to Robert tutaj kupił Zamiennik. zamiennik. On był z Czechosłowacji, tak? Nie, Tak. z Czech, no mówię Czechosłowacja. On jest z czeskiej produkcji, Czech Republic. Chyba 140 euro, coś takiego? Z wysyłką ze wszystkim 170 wyszedł. A, 170 z wysyłką z wszystkim, tak, z Czech. Ale oryginalny kosztuje ponad 300. Oryginalny kosztuje, jest taki, kosztuje 400 euro. A tutaj jest zamiennik, właśnie oni to produkują w Czechach. To jest zamiennik 1:1, tylko w do innej obudowie. Nic nie trzeba robić, po prostu tylko sadzić baterię, skonfigurować go z Tak. tralką i wsio. Także polecamy. Zamiast oryginałów, złodziejstwa, następnego złodziejstwa z trumy. 100% oszczędności. Tak, no 50% taniej ten wychodzi. Ten czerwony musisz, nie? Tak, już wyłączyłem. No i włącz. Bo to już w sumie za 2 godziny mają dzwonić. O, jest. Zazdroszczę i nie zazdroszczę. No i teraz widzisz. Ja muszę to trzymać. A, teraz odjeżdża. Dałeś dosuwanie. Tak. On odjeżdża, czyli dosuwa rolkę. Teraz musisz przerwać, bo on się będzie kręcił i kręcił i kręcił. Tak. No teraz nie mogę go włączyć, widzisz? Wiem, no zaraz Bo nie ma oporu. time out. Nie ma jakiegoś time outu? Nie. Bo nie ma oporu silnik i Wiem. nie wyczuwa sterownik, nie odcina. Sterownik, no na tej zasadzie jest zrobione. Nie ma tam żadnych czujników krańcowych, Tak. jest tylko po prostu opór. On kręci, dojeżdża do koła, No to wszystko jest dobrze, tak jak ma być. przez ileś sekund dociska, Tak. sterownik jakby wykrywa przeciążenie, Ciążenie i rozłącza. Ale przez to też te silniki szczotkowe dostają po dupie. Tak. Bo dostają oporu dużego. Dostają dużego oporu i tam A to jest malutki silnik na taką dużą rolkę, nie? na Bo komutatorze ona tam się jak grzeje. dopycha tą rolkę, to przecież aż opona się poddaje, nie? Tak. To teraz tak, wszystko dobrze chodzi. Bo tamta dojechała, tak? Tak, z tej strony dojechało, no. I tu też odpychało, to też dojechało. No możesz włączyć hebel, bo inaczej bym nie będzie miał. Dobra, wyłączę. Wyłączone. Ale o czym kobiety mogą gadać? Dobra, i wskoczył, nie? I teraz to na tych 4 śrubkach przykręca się tu tutaj do tej obudowy. I wtedy jeśli to się rozsuwa, znaczy, że rolkę dopycha. Dopycha, tak. Tam już dokręcone. I teraz widzisz, ja sobie muszę troszeczkę popuścić, żeby zluzować. O już to puściłem. No jak to fajnie się rozpędza. O, żeby tutaj mi. O, wskoczyła ta, wiesz? Tulejka. I teraz mogę, o widzisz? Zostało większego luzu. Bo zostało poluźnione, nie? I teraz muszę całkowicie odciągnąć, żeby włączyć silniki, nie? Żeby razem dojechały i się wyłączyły, nie? I teraz zrobimy testa, czy obydwie dojadą i obydwie odjadą, nie? No, włączone. Dobra, dobra, jest. No ja tu będę patrzył. No, a ja tu. Dojeżdża? Jedzie. Tu też jedzie. Dojeżdża. Wyłączył, wyłączył. Wyłączyło, tak. Teraz naciskam odjeżdżanie. Nogi. Odjeżdża. Odjeżdża. No i wszystko działa. A już nie musisz wyłączać. Możesz teraz przyjść tu. A, bo ty nakręcasz tutaj, tak? Tak. Tak. O. Widzisz, to aż opona się podda, widzisz? Te ślimaki mają siłę. Mają. O. Pięknie. To jeszcze tylko obudowa i... Obudowa. O, muszę Robertowi taką czapeczkę kupić. O, fajnie, bo też kark od razu, nie? Teraz, żeby obudowę założyć. Teraz to tak robią, tak gadają influencerzy, Tak, żeby nie? widzieli, że masz, Cyk, no nie? cyk, cyk, Chyba cyk, widzą. cyk, cyk, ha, ha, ha. To wszystko jest tak zrobione. O! Wiesz, fajnie się montuje wszystko na fabryce, a potem serwis to już jest inna bajka, nie? I co, po robocie. Tak jest. Obudowy założone. Wskaźnik. Gdzie jest już mover, no? Opona się zużywa, to wtedy bardziej dojeżdża do końca, nie? O, tak się wbija w oponę, nie? Działa. No to co? To idziemy na spacerek z dziewczynkami. Tak.
Tam przy samej tej wysepce, ile jest z każdej strony te białe. Idziemy tamtędy, nakręcimy to niebieska, nie? No dobra, no i my sobie tak idziemy i tu mamy kolejne jeziorko. Więc wam pokażemy, jak to wygląda. Jest koło ratownicze. Właśnie widziałam, więc można pływać. O, tam jest jedno, tu jest drugie. O, proszę, nawet... A jak ty samochodem tu wjechał? Aha, dobra, bo to tutaj można wjechać, jak się ma kartę pływacką. Tam była taka informacja. Wędkarską. Ponoć jest różnica temperatury między górą a dołem 15 stopni. Wczoraj nam taki lokalny to opowiadał tutaj. Jest koło ratownicze, więc można pływać. O, i lilijki. Ale śliczne jeziorko. A widać, że tam są pomościki, więc ludzie sobie podpływają na wysepkę. Kurczę, jak ślicznie tu jest. Piękne to jeziorko. Kurczę. Trochę mokro tu, no nie, na brzegu, ale Zobacz, też woda jest mętna, bo w Jest tym brudu mętna, nie no. sięga, nie? Zobacz, muszle Nawet są. muszle są. Ważki jak O. niebieskie, zobacz. ale kaczeńce to sobie myślę nazywają. Te żółte chyba kaczeńce, a te białe to lilie wodne, co? Chyba tak. Oj, tam nawet pływa sobie pani na deseczce. Kolejne koło ratunkowe. A tu I koło są co chwilę, tam pomościki. też z drugiej strony, widzisz, dookoła jeziorka. Tak. No, kolejne jest tam, czyli można pływać. O, i gęsiego sobie płyną. Kaczunie. Kurczę, i tu pochodzenia jest trochę. Mamy pomościk. Chyba się nie zgadzam z nich. A nie. Kaczunie. I kwiatuszki. Kurczę, jak tu pięknie jest. No prześlicznie. Szkoda, że nie można tylko wjechać tutaj, bo nawet można by było sobie tutaj zaparkować, no ale nie wolno. Tylko ci, co mają karty do połowu ryb. Ale piękne te kwiatuszki, no nie? Kurczę, no mega piękne. Wow, to jest tak niespotykane. Piękne. Tak, właśnie o tym sobie pomyślałam. Przepiękne. Fajna ta wysepka tutaj. Taki spokój. Śliczne to jeziorko. Pięknie. Tutaj żeśmy obeszli to jeziorko, a teraz jak idziemy tą ścieżką, to po drugiej stronie mamy kolejne jeziorko. O, nasze kamperki tam widać. Tych jeziorek jest tutaj dość dużo, nie wszędzie jest dostęp. A tutaj mamy kolejne jeziorko. To jeziorko zaraz jest blisko parkingu. Tutaj też można pływać, bo oczywiście koła ratunkowe są. Pokażę wam tych białych lilii. Tam ich jest po prostu mnóstwo. O, są, no. Jakieś inne, no, ale tam jest kawałek dalej łabędź. Tutaj popatrzcie, ile jest tych białych tutaj lilii. No, koło tej wysepki całe jest lilii. Tutaj na środku też. Tutaj mamy żółte. Ale tych białych ja nigdy wcześniej nie widziałam. Bynajmniej nie w Irlandii. Woda czyściutka. Ale na pewno jest mętna, jak się wejdzie. Ale jest bynajmniej czyściutka. Pięknie tutaj jest. Kolejny podest. Koło ratunkowe. Tutaj mamy ławeczkę. Tam sobie kaczusie odpoczywają. O Jezus, no jakie piękne te kwiaty są. One są po prostu przepiękne. O kurczę, ile małych rybek, aż się cała woda poruszyła. Ale jakie one piękne są. Ja nie mogę. To pięknie wygląda. Kurczę, ale uroczo. Tam jest kolejne jezioro, ale nie można dojść do niego. Tutaj za ławką jest kolejne, tam też nic nie można, ale tutaj jest pięknie.
I ścieżka idealna. Mamy tu jeszcze małe kaciunie. Takie malutkie. Kaciunie! I łabądziek jest. O, i Bartuś na mnie już czeka. Czy nie czeka? O, nie czeka jednak, poszedł. A ja już miałam wołać hashtag mój cion. A on nic. A nie, no popatrzył chociaż. Dobra, słuchajcie, idę do dziewczyn, bo szykują ciasto, gofry będą robić znowu. Po wszystkich. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie kucharek 6? Tam będą gofry. Będziemy racuchy w gofrownicy jeść. A właśnie, bo to racuchy. No, coś pysznego. Nie? To mogę dać. A my już tam zrobimy miejsce na stoliku. Gofrownicę? Tam widzisz tam? Nie, to tam jest. Teraz będę schodzić i jeb, No, powolutku, powolutku. ale byłyby jaja, nie? Dobra, gofrownica jest, idziemy. A Grażynka, będzie z tego coś? Same smakołyki. 2 minutki poczekaj. Szefowe kuchni, nie? O, no 800 watów teraz na podtrzymanie. Podtrzymywanie, no. Okej. Ja chcemy jeszcze tak tego i tam tego. No i co jeszcze? Tak, a co? A co? A nie tak dużo, delikatnie. O, teraz tego czerwonego. 10-20 minut to jeszcze będzie, no. O, tak. Dobra, i tamtego tofi poszedł. Ale ma wymagania. To twój idzie, tak? A co? O, ho, ho. Piątka. Wiem, my tylko jemy, ale kolejna rzecz wjechała. Ostatnia już, ostatnia. My tylko jemy. Dziewczyny tu robią hot dogi. 47%. Mam, Pani kierownik? Cebulka. Zamieszania chyba. Ale super dzień spędzony. Wiem, że tak mało pokazywaliśmy, ale wiecie jak to jest, jak jest więcej ludzi. Ludzie rozmawiają na różne tematy, nie chcemy im się tam wtrącać z kamerą. Miejscówka po prostu boska. Dzień dobry, mamy kolejny dzień, niedziela. Piękny dzisiaj mamy dzień. Praktycznie czyściusieńkie niebo. Także pomyślałem sobie, że kolejna fajna okazja, żeby wytestować panel solarny od All Powers, ten 200W. Rozstawimy go jakoś tutaj i zobaczymy, ile w takim słoneczku będzie dawał w tym momencie. I zobaczymy, ile będzie dawało. Mamy 140 W. 40% powerbank. Godzina 10:14. I tu pisze, że w takim stanie będzie ładował przez 9 godzin do pełna. Nie jest idealnie do słońca, bo jest skierowany w tą stronę, a słońce jest już troszkę w prawo, ale nie chcę tutaj ludziom parkingu zajmować, więc to tak tylko na próbę. Tu już ekipa śniadanko robi, kiełbaski znowu. O, już prawie gotowe. Dobra, jak widzicie, od Roberta pożyczyłem na chwilę All Powersa tego R1500, żeby Wam pokazać, porównać wielkość. Tu na wysokość może te dwa modele nie różnią się zbyt wiele. Tu jest ten R2500, R1500 i R600. Natomiast każdy już tutaj, zobaczcie, tu na szerokość, jaka jest różnica między nimi. R600 do R1500, no głębokość tak samo. O tyle jest każdy mniejszy, jeden od drugiego. Tylko trzeba pamiętać, że R1500 ma troszeczkę słabszą przetwornicę, bo ma 1800 W, co też nie jest mało. Ale bateria ma 2 razy mniejszą niż ten. Ten ma 2500 W przetwornicę, 2 kWh pojemności. Tutaj mamy 1 kWh pojemności, 1 z groszem. I tutaj mamy 300 Wh pojemności. Czyli to jest ten, to jest 1/3 tego, a ten to jest połowa tego, jeśli chodzi o pojemność akumulatora. Również mamy gniazdka, akurat Robert tutaj ma europejskie, ja mam tutaj gniazdka UK
a poza tym są podobne. R2500 ma 2 razy więcej gniazdek i USB typu A. Tutaj u Roberta, jak widzicie, są 2A, 2C. My tu mamy 2C i 4A. Zapalniczka, 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 czyli ta sekcja jest podobna jak tutaj. 18 W, 18 W i 100 W, 100 W i 100 W też i USB-C. Oprócz tego R1500 ma też możliwość powiększenia akumulatora przez te porty, dokładania tych bloczków, tych tutaj, ten ma to samo, także tutaj też można dołożyć akumulatory. Oczywiście R600 tej możliwości już nie ma. Tutaj możemy podpiąć tylko panel solarny i sieć 230 V do naładowania go. Oba modele tutaj mają to samo z tej strony. Z tym, że do tego chyba solarów można podłączyć połowę mniej też. Tutaj było 1000 W, można podłączyć solarów. Tutaj nie pamiętam ile, ale mniej. Także tak wygląda cała rodzinka. Tutaj w tej chwili mamy zachmurzenie, więc panel produkuje nam w tej chwili tylko 105 W. Tak skacze, 4% już doładowaliśmy. Jest 10:52, więc około pół godziny się ładuje. O, teraz większe słoneczko przyszło. 170 W, 180 tak widziałem. Ale ten liter, on ma słabszą przetwornicę, nie? Który? Ten R1500. On ma chyba 1600 lat. 1008, ten light, ten light, tak. No. Bo ten ma 1800. Ten ma 1800, tamten ma 1600, tak. I baterię ma mniejszą niż twój. Tak? O 100 Wh. O kurwa. Ty masz chyba 1160 Wh, Tak. coś takiego, a tamten ma około 1000 równego. Ten Lite, R1500 Lite. Bo jest jeszcze model delikatnie mniejszy od tego, ale właśnie ma słabszą przetwornicę, jest tańszy, słabsza przetwornica i mniejsza bateria troszkę. Teraz mają jeszcze na stronie irlandzkiej i UK, mają, że masz do wyboru gniazdka europejskie albo irlandzkie. Albo UK, no. UK i Europa. U nas to obojętne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni tych adapterów używać. Tak. Często kupujemy coś w Europie i tak musimy mieć adaptery. Ale piękna sprawa. Gofrownice, frytkownice, airfryer, wszystko. Ten, bo Lite już by miał problem. No bo ten ma 1800 ciągłej mocy. Tak, więc nawet jak mam gofrownicę, ona 1700, Tak. to już na Na Lite granicy. No. może by poszło, może nie. A może by rozłączył. Tak, może by już przeładowało, że za mocno. To samo Airfryer, Tak. 1700 prawie. 1700 ciągnie, potem spada, potem znowu 1700. No ale czy tam tego by nie wybijało, nie wiem. No, nawet 1750 potrafi pociągnąć. No. Także do wyboru mają fajne powerbanki, bardzo fajne. Dają radę. Jeśli chodzi o poręczność przenoszenia i wagę, oczywiście tu wygrywają te dwa modele. Jednak ta różnica jak się niesie, gdy niesiemy R2500 w porównaniu z niesieniem R1500, jest różnica, tego się lepiej przenosi, no i wagowo jest różnica chyba 7 kg między nimi. Uchwyty są takie same, gumowane. I jeszcze taka różnica, że R600 ma jedną ładowarkę na telefon, na przykład bezprzewodową, 15W, R1500 ma już dwie, natomiast R2500 nie ma żadnej. Nie mam pojęcia, dlaczego nie zrobili. Mogli zrobić takie coś. Nie ma. Dobra, słuchajcie, jest 12:13, więc około 2 godzin się ładuje. W tym momencie pokazuje 51%, 124 W ładowania. Więc w 2 godziny 10%, 11%, może więcej. Z tym, że słońce się przesunęło już tutaj, także panel jest w złą stronę, ale tak jak mówię, ja go nie przekręcam. Nie chcę tutaj zajmować więcej miejsca parkingowego dla ludzi. Co innego jakby był gdzieś tutaj na trawie. Także my tu jeszcze troszeczkę posiedzimy. Dzięki Wam za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.